Hej, z tej strony witam was DTNSN7. W kolejnym odcinku Smile of Evelu na New Year 2022. Pora na świat 9, różowe i żółte wspomnienie. Mamy pierwszy poziom, gdzie najtrudniejszy jest sam początek, ten skok. Szczególnie, że po to jak skoczymy, chce nas zabić żółty Bullet Bill. Słabo go widać, szczerze mówiąc, bo jest żółty biblasty i żółte liście. Zlewa się to wszystko, ale już przynajmniej później poziom ten staje się dużo łatwiejszy. Szczególnie, jeżeli zdobędziemy jakiegoś Fireflowera, ale to jeszcze chwilę musimy poczekać. Tutaj przejdźmy powoli, spokojnie. Dobra, nie zabijam tego brosa, albo może jednak tak. Miło, że mi daje monety oczywiście, ale niestety jak go dotknę, to dalej oberwę tak samo jak przy każdym innym wrogu, więc chyba jednak bym wolał pozbyć się problemu. Przykro mi, brosie. No tak samo tutaj. Już dochodzimy do checkpointa, no nie jest to długi poziom i nie jest też jakiś super trudny. Taka dobra rozgrzewka przed tym, co będzie dalej. Fireflower tutaj skutecznie kasuje prawie wszystko. No tych roślin niestety nie pokonamy. Mogłoby się zdawać, że może po prostu trzeba więcej kulowni, ale chyba nie. Chyba nic nie robimy w ogóle. Są zbyt wytrzymałe. Ale wszystko inne pada. Już miło. O, możemy tak właśnie sobie poszczelać dla zabawy. Lubię czasami to robić. Wiem, że ich nie zabiję, ale po prostu śmiesznie to wygląda, jak te kulownie się rozbijają tyle na tym. Teraz chwila, bo mi chyba buty będą gryźć. No właśnie. Było blisko. Koniec poziomu. No bardzo lekki, łatwy i przyjemny pierwszy poziom, aczkolwiek dwa pierwsze etapy w świecie 8 też były łatwe, a później się robiło dużo trudniej. Także nie przyzwyczajajmy się. Kolejny poziom Krista. Mamy chain chompy i nie są one tutaj tylko dla ozdoby. W momencie jak staniemy mniej więcej w takim miejscu, to tak widać, wylatują one z tła i zlatują. Chyba zlatują w określonych miejscach. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że mają ustalone, gdzie dokładnie mają zlecieć. No i oczywiście zadają nam obrażenia, jak nas dotkną, ale myślę, że głównym problemem jest to, że niszczą część terenu, więc może się okazać, że po prostu spadniemy w przepaść, no bo chain chomp usuną jakieś bloki. Tak, z tego co wiem, to on po prostu jest w określonych miejscach, nie jest to loteria. Także możemy się, zgaduję, przygotować na to. No możemy też, zgaduję, patrzeć, gdzie chain chomp leci po prostu z tła. No poleciał tam na prawo, no i zleciał też na prawo. Więc to też jest pomocne. No mamy, myślę, dość dużo czasu, żeby zareagować, nawet jeżeli nie wiemy, gdzie dokładnie taki chain chomp poleci. A nawet jeśli oberwiemy, no to po prostu tak jakbyśmy oberwali od każdego innego wroga, żeby tylko się usunąć z przepaści i tyle. O dziwo, zostawił mi trochę bloków. Ale temu Hamebro już nie. O, jak widać, tylko oberwałem. Zakładam, że to było celowo tak zostawione, żeby właśnie nie było, że gracz po prostu nie ma gdzie doskoczyć już. No byłoby trochę przykro, przyznacie. No. Tutaj to nawet nie było za bardzo jakiej ziemi gryźć. Już mało czasu. To może trochę pośpieszmy się. Okej. Uciekamy stamtąd. No. Również krótki poziom, muszę przyznać, trochę trudniejszy, ale nie na zasadzie jakiś morderczy, bym powiedział. Szczególnie, że wiemy, gdzie te chain chompy wylądują. Kolejny poziom Chris i Jose LPK. No i tutaj mamy deszcz Bullet Billy. I generalnie jak się skończy czas, to bile zaczynają zlatywać z nieba, ale co idealnie prosto w dół, ale niszczą niektóre bloki. Musimy znaleźć jakieś miejsce, żeby się schować. Bo jak widać, zniszczyło takie big bloki. Mamy takie piranha planty, które strasznie szybko wychodzą i strasznie szybko się chowają.
Też dosyć irytujące. No najlepiej się chować oczywiście pod takimi blokami, bo są niezniszczalne. Więc możemy się chować ile tylko chcemy. Oczywiście nie zawsze pewnie będziemy mieli taką możliwość. W teorii możemy się nawet nie chować, aczkolwiek wydaje mi się, że te bile lecą tak szybko, że istnieje bardzo duża szansa, że po prostu oberwiemy, nieważne co. No i też jest roślinka, która strzela milionem pocisków, naprawdę jest ich masa. Chyba najgroźniejszy wróg tutaj. Ale oczywiście uważamy na wszystko inne. Tu zakładam, mogę po prostu sobie stanąć. Oczywiście uważaj, żeby nie wpaść do tej jednej małej dziury. No. Nie wiem, czy pod platformami mógłbym się schować, ale... Nieważne. Ten spajnik mi trochę przeszkadzał w schowaniu się, ale... Na szczęście nie trafiło mnie na początku. No i dochodzimy do checkpointa. Z tego co pamiętam, będzie mi one-upa dość prostego teraz od checkpointa. Tutaj bodajże ukryty jest, tak? Dziękuję. I dobrze, ponieważ z tego co pamiętam, etap się robi nieco trudniejszy teraz. Fireflower się na pewno przyda. Ze względu na te nieznośne roślinki, które co chwila strzelają milionem pocisków. Dobrze, że można je pokonać. Kto kuli ognia wojuje, od kuli ognia ginie, co? Tutaj chyba wolałbym po prostu zraszować, bo dużo bawienia się z tym będzie. Czasu dużo nie mam. O. Dobra. Tutaj jest grzybek, świetnie. Uciekajmy może po prostu, co? Ojej! 5 jednostek czasu Mario Forever zostało. No nie powiem. Trochę mało. Ile za to punktów będę miał? Ile punktów nabiłem? No proszę. Świetnie, w każdym razie kolejny etap należy do Kaweksa. Etap czołgowy. Nie jestem fanem, ale cóż. Szczególnie nie lubię, jak na przykład myślę, że wystrzelą te kolczatki, a one tak nic nie robią przez dłuższy czas. Tutaj twąpy nastakowane na sobie. Na nie też oczywiście uważamy. Ojej, coś tutaj strasznie się psuje. Nie wiem, czy mnie wywaliło. Zbiło mnie z pantałyku przez to. Bo nie oczekiwałem, że tak przyspieszę. O, teraz jest wolniej, no to powinno być chociaż lepiej. No to jest właśnie gimmick tego poziomu, że co jakiś czas jest szybciej, później wolniej, później znowu szybciej. Fajny pomysł, tylko jak widać, jak było szybciej, to coś się psuło po prostu z fizyką. No Mario Forever nie lubi takiej szybkości. O, ten się niestety zaczyna. Potrójne bile, co? No strzelaj. O, znowu to samo. Próbuję po prostu podskoczyć, a Mario jest wbijany w ziemię. Albo jest teleportowany. O, właśnie. No ale to tyle, jeśli chodzi o ten poziom. Ten świat jak dotąd ma strasznie krótkie poziomy. Sam etap jest jak najbardziej fajny. Podoba mi się koncept z autoscrollem, co raz jest wolniejszy, raz szybszy. Tylko no niestety
Coś jest nie tak z fizyką i jak jest szybszy nagle autoscroll, to czasami się wbijasz i teleportujesz. Tak czy inaczej, cóż, zamek. To jest... House LPK. Nie wiem, co tu będzie lepsze. Weźmy na razie Louis. Firefly by mi się nie przydała ani na Twompy, ani na Spiny. Może tutaj Louis by mi się przydało. O! Sądziłem, że jest już platforma, ale gra jednak uznała, że nie. Tę muzykę kojarzę. Pamiętam, że słyszałem Magic Land, chyba jest Stauchau? Tylko słyszałem chyba inny remix tam. O! Dobra, tym razem było w porządku. Nie wiem, czemu to zrobiłem, bo przecież widziałem tego Twompa wcześniej, a tak jakoś zapomniałem później, że istnieje. Tak, oczywiście uważamy, bo ta odcinka strzela normalnie. I tutaj oczywiście fioletowe kule ognia, ale jak jestem mały, to i tak nie ma znaczenia, umieram od razu, zwracam. Dobra, jestem. Zakładam, że musimy skoczyć na pełnej prędkości, aczkolwiek nie jest to zbyt oczywiste. Szczerze mówiąc, za pierwszym razem. Okej, jakoś żyjemy. Kupa oczywiście ma gdzieś kolce. No i gdzie wyląduje ta kula ognia? Myślę, że perfekcyjnie na mnie. O, tym możecie strzelać, Kusiło, żeby skoczyć od razu na prawo, ale może lepiej nie. No chyba bym doskoczył. Jest grzybek. Nie ochroni mnie przed fioletowymi kulami ognia, zakładam, ale zawsze jest to jedno trafienie więcej w innych przypadkach. Okej. Fajny moment, podoba mi się. Nawet jeżeli za pierwszym razem nie fanimy na to, co zrobić, no to możemy sobie znowu po prostu wywabić te Twompy, więc nie ma pośpiechu, zgaduję. I znowu tutaj to samo, co? No już myślałem, że nie wyląduję na tej platformie. Byłoby lepiej być małym. Zaraz wracam. Dobra, jestem. O, dobra, no nie jest to łatwy skok w sumie. Chyba najtrudniejsza część etapu właśnie, skoki pod tymi blokami. Szczególnie jak na przykład jedna platforma pokazuje się rzadko, a kolejne platformy pokazują się częściej. Sporo typów roślinek tutaj. Ale mamy checkpoint przynajmniej. I one-up. To jest takie przeciwieństwo reszty tego świata. Tam są takie strasznie krótkie etapy. Tu z kolei mamy dużo dłuższy poziom. W sumie House chyba zawsze robi takie dość długie etapy, jak pamiętam. Aj. Już wolę postrzelać, bo pewnie wyjdzie akurat, jak spróbuję przeskoczyć. No. O, znowu to samo. Chociaż nieco inne zasady, no umówmy się, że to nie jest idealnie to samo. Tutaj ten Goomba tak trochę niefajny. Bo jak skaczesz nad kolcem i akurat Goomba w ciebie wchodzi. Chociaż można niby go wywabić. Jak wiemy o nim wcześniej. Skaczemy z platformy. Walka z bossem się szykuje, co? Ale się kamera szybko przesuwa. Ma bardzo dużo zdrowia i kule ognia, które lecą super szybko, ale czasami super wolno, z tego co pamiętam. I niestety nie wiem, od czego zależy, jak one polecą. Pewnie jest jakaś mechanika z tym związana, ale nie umiem powiedzieć,
Co wpływa na te kule ognia? No, teraz przyspieszyło, a później znowu było wolne. Także może być to problematyczny boss. Aha, no właśnie. Majo czuł, jak czapka mu się pali. Aha. Ale dobra, udało się. Ale nie jest to jeszcze koniec tego, co wiem. To znaczy jest koniec tego etapu, ale... Nie świata. No gdyby świat się miał skończyć, no to byś się skończył w tym momencie, myślę, po prostu po pokonaniu Bowsera, prawda? Czy mielibyśmy schodzić jeszcze niżej do mety? Mamy jeszcze podziemia zamku. Tu chyba jest napisane Złota Zamek? Nie wiem. Nie, czy nie powinien mieć Złoty Zamek, jeśli miał być tak napisane. Chyba, że chodzi o coś innego, nie wiem. No ciężko powiedzieć, bo nie jest taki super wyraźny ten napis. Złote trąby, no oczywiście za każdym razem jak walną, no to też dają monety. Tu przejdźmy powoli może. Z tego co pamiętam, nic na górze nie było, chyba kiedyś tam wskakiwałem. Chyba, że dobrze ukryty, no dziwne, że tu nic nie ma. Idealne miejsce chyba na one-upa, bym powiedział. Trochę wąsko. Ten kupa trochę przeszkadzał. Bardziej niż te autodiski, szczerze mówiąc. Zaraz wracam. Dobra, jestem. No tutaj przeskoczmy może w ten sposób raczej. Jestem wdzięczny za Fireflowera. Natomiast nie za te wszystkie rotodiski. O nie, ja może podziękuję. Poczekajmy, gdzie ten Poison Mushroom pójdzie, bo mam wrażenie, że odbije się za chwilę losowo i go dotknę. Dobra, chyba definitywnie mamy go z głowy. Mam nadzieję. Coś tu pusto. O. Myślę, że coś wyskoczy na mnie. Ale na szczęście nie. Mamy checkpoint. Oczywiście nie jest to jeszcze koniec. Ale z tego co pamiętam był one-up niedaleko. O, oczywiście stary dobił labirynt, co? Na szczęście środek jest dobry. O, tutaj mamy one-upa. Myślę, że dość łatwy do zdobycia. Nie było nic specjalnie trudnego przed nim. Może po prostu bym zszedł. O. Z tego co tam był gdzieś jakiś power up. Taki indywidualny dla tego etapu, ale gdzie dokładnie? O, tutaj mamy rotodiski, które sprawiają, że Mario staje się pijany i wtedy jak próbujemy iść w lewo, to idzie w prawo, jak idziemy w prawo, to idzie w lewo.
Tak na ziemi jak nas to dotknie, to nie jest jeszcze źle, ale coś innego jak nas trafi w powietrzu, prawda? No i mamy możliwość przemiany w złotego Majo, jej. Niestety chyba nas to nie chroni przed tymi autodiskami, ale powinno być przydatne, jeśli chodzi o bossa. A, no jest ich trochę, no na szczęście mają semat, wiadomo. No ale, no jak widać jest ich trochę. Ciężko czasami ogarnąć wszystkie naraz. Tutaj górą, czy... Górą i chyba dołem po prostu? Tak, super. Okej. Jest tu coś? Chyba nie. I wychodzimy z tej strony. Dobrej to. A, tutaj jest Fire Flower, świetnie. No niestety chyba nie ma tutaj tego złotego flowera. Aby się przydał, bo z tego co wiem, no to teraz mamy złotego Bowsera odpornego na zwykłe kule ognia. Tak. No i właśnie ten Flower by go zranił. No ale niestety nie jest go łatwo donieść. No i za wysoko skacze, moim zdaniem. Powinien mu znefić skakanie. O, no jest jak widać szybki i... Co chwila ma inne kule ognia. Raz są wolne, raz są super szybkie. O, sam widzę też czasami strzela szybciej, czasami wolniej. Jaka w ogóle pompatyczna muzyka przy tym jest. Zaraz wracam. Dobra, jestem znowu. Udało mi się zdobyć złoty kostium i go nie stracić. O, jak widać jest on w stanie zadać obrażenia Bowserowi. I w dodatku dostajemy monety wtedy. O! To było blisko. Ojejku. No... Trudna walka, bo ciężko stwierdzić, czy w tym momencie te kule ognia polecą szybko, czy wolno, a ma to duże znaczenie. Gdyż nie wiemy, czy mamy przeskoczyć nad nimi, czy zostać, a później dopiero przeskoczyć na taką wolną kulę ognia. O właśnie. Przynajmniej jak obrywałem dotykając go, to nie zostałem pijany. Oh. Dobra, udało się. No nie powiem. Jest to trudna walka. Zdobycie Golden Flowera ułatwia sprawę, ale wciąż nie jest to wtedy darmowa walka. O, zakładam, że ten Change Chomp się tym zajmie. Tak. Fajnie byłoby jeszcze, jakby po zniszczeniu właśnie tego zamku, reszta zamku osunęła się i spadła do tej dziury. Ale mimo wszystko fajna animacja. Świat 9 ukończony. No nie był to łatwy świat. Łatwiejszy niż świat 8 na pewno, ale dalej nie było tak łatwo. No powiedziałbym głównie zamek, szczególnie ten drugi zamek podziemny. Szczególnie jak mieliśmy dojść do tego Bowsera z Golden Flowerem. Oczywiście możemy pokonać Bowsera bez tego Golden Flowera, ale myślę, że dużo łatwiej będzie, jeżeli z nim dojdziemy. No i to tyle, jeśli chodzi chyba o wersję 2.0. Jak widać, ani B, ani M, ani kukuryku. Tylko jesteśmy wywaleni tutaj.
Będzie jeszcze świat 10. To możemy grać Luigi. No to raczej nie ma większego znaczenia. Czy pokaże mi się w hubie świat 10, czy nie? Nie. Tutaj nic nie ma. Zakładam, że te bonusowe etapy będą już dodane w tej ostatecznej wersji 3.0. Także w porządku. Czekamy na wersję 3.0, a na razie tyle jeśli chodzi o świat 9, jeśli chodzi o Lunar New Year 2022. Pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby. Pola Kuczaba, Wojta, Zadosa, Domagała, David 22, Nury, Filipeso, Vito, Playgames, Mario the Hedgehog, PKKPS, Nelson Inc., Przyczar, Beznazny, Żółbotny, Pomidor, Cosgaming.pl, Piotr, Junior Game YouTube, Nichoła, XGameX, Gigantyczny Nazista, Kuprzy, Makiego, Krowanacie, Kask 11, Bartek ADM, Explaki, Bacze Fire, Playoshi 14, Jawasia 6, Szymecze.pl, Mikael Games, Dano, Desum, Nisa Lapeño, Tomek 839, Badak 006, Fibusa, Muś, Mario Forever, To słyszy Baka, Captain Anzyś, Mastercard, Kaloryfer, Mario Hajsias Fox, Zosia Zemnik 11, też XD Walker 678, Filip Polska i Wsiek Bandar z Minecraft, BWM, Kenzo, Kecik 89. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam was bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!